Słownictwo alarmowe w Polsce. Co robić? Gdzie iść? Natalia, usiądź. Chciałabym Ci wyjaśnić kilka ważnych rzeczy o bezpieczeństwie w Polsce. Bezpieczeństwo? Rozumiem. Słucham. Na początek najważniejsza jest torba awaryjna. Torba awaryjna? Co to? To tak zwana trwożna walizka. Miejsce, gdzie masz wszystko na wypadek sytuacji kryzysowej. Trwożna walizka. Rozumiem. Co powinno być w torbie awaryjnej? Podstawowe rzeczy. Dokumenty, woda, latarka. Tylko 3? Dokumenty, woda, latarka? Tak, to absolutne minimum. Warto też mieć apteczkę i zapas jedzenia. Dobrze, zapiszę to. Kolejna ważna sprawa to ukrycie, czyli schron. Schron? Gdzie jest najbliższy schron? W Polsce często wykorzystuje się piwnice w blokach jako schron. Jak znaleźć schron? Nie wiem, gdzie jest tutaj. Spokojnie, zaraz sprawdzimy to w internecie na mapie. Dziękuję. A co to ewakuacja? Ewakuacja to szybkie opuszczenie zagrożonego miejsca. Gdzie ewakuować się w razie zagrożenia? Zawsze słuchaj komunikatów władz. One powiedzą, gdzie jechać. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Musimy porozmawiać o czymś jeszcze. Alarm lotniczy. Alarm lotniczy? Co robić w razie alarmu? Najważniejsza zasada. Zejść do piwnicy. Zejść do piwnicy. A okna? Odejść od okien. To bardzo ważne. Nie wychodzić na zewnątrz? Tak, nie wychodzić na zewnątrz. Jak brzmi sygnał alarmu? To długi, ciągły dźwięk. Sygnał alarmu lotniczego słychać wszędzie. Długi, ciągły dźwięk. Rozumiem. A odwołanie alarmu to przerywany dźwięk. Przerywany dźwięk? To koniec? Tak, to znaczy, że jest bezpiecznie. A zagrożenie balistyczne? Rakieta manewrująca? W takich sytuacjach słuchaj komunikatów RCB. Słuchać komunikatów RCB? Co to? To oficjalne wiadomości na Twój telefon. Zainstaluj sobie aplikację Alert RCB. Aplikacja Alert RCB. Dobrze, zainstaluję teraz. Świetnie. Pamiętaj też o zagrożeniu dronami. Drony Szachid? Drony kamikadze? Tak, procedura jest taka sama. Szukaj schronienia. Natalia, wiem, że boisz się o mobilizację. Chcę cię uspokoić. Czy Polska ma pobór? Nie, nie ma obowiązkowego poboru. Polska ma armię zawodową. Armia zawodowa? Czyli nie ma mobilizacja? Mobilizacja dotyczy tylko żołnierzy zawodowych i rezerwistów. Ja nie jestem żołnierzem. Ja cywil. Właśnie, więc nie martw się tym. A odroczenie? Czy cudzoziemiec może dostać odroczenie? Odroczenie dotyczy służby wojskowej. Ciebie to nie dotyczy. Rozumiem. Dziękuję. Teraz lepiej. To ważne, żebyś wiedziała, jak wygląda przekraczanie granicy. Co potrzeba na granicy? Jakie dokumenty są potrzebne? Najważniejszy jest paszport lub dowód tożsamości. Paszport lub dowód tożsamości. Tylko tyle? Dla dzieci akt urodzenia. Warto mieć wszystko w jednym miejscu. Dobrze. Wszystko w torba? W trwożna walizka?
Dokładnie tak. Trzymaj tam oryginały dokumentów. Dziękuję, Marta. Ty bardzo mi pomagasz. Nie ma za co. Od tego są sąsiedzi. Chcesz, żebyśmy jeszcze raz powtórzyły te słowa? Tak, wolniej, proszę. Dobrze. Trwożna walizka. Trwożna walizka. Torba awaryjna. Świetnie. Kolejne. Alarm lotniczy. Alarm lotniczy. Długi, ciągły dźwięk. Tak, bardzo dobrze. A co z odwołaniem? Przerywany dźwięk. To koniec alarmu. Dokładnie. Pamiętasz, gdzie iść? Zejść do piwnicy. Odejść od okien. Wspaniale! Bardzo szybko się uczysz. Chcę czuć się bezpiecznie tutaj. Rozumiem cię. Każdy by chciał. A jak polska armia? Nie ma pobór? Nie ma poboru. Armia jest w pełni zawodowa. Cudzoziemiec nie musi służyć? Nie, w ogóle. Dziękuję, Marta. Bardzo spokój teraz. Bardzo się cieszę, że mogłam pomóc. Jeszcze raz. Co to RCB? Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wysyłają SMS-y z ostrzeżeniami. SMS-y. Rozumiem. Muszę sprawdzić telefon. Sprawdź, czy masz włączone alerty w ustawieniach. Jak to zrobić? Pokażesz mi? Oczywiście. Daj telefon. Ustawię to w minutę. Dziękuję. Bardzo ważna aplikacja. Bardzo. Będziesz dostawać informacje o pogodzie i zagrożeniach. Polski jest trudny, ale uczę się. Mówisz coraz lepiej. Naprawdę. Dziękuję. Jesteś bardzo miła. Wracając do schronu. Masz już aplikację z mapą? Nie mam. Jaka aplikacja? Jest specjalna strona rządowa. Znajdę ci link. Dobrze. Dziękuję za wszystko. Pamiętaj, pytaj mnie o wszystko, kiedy tylko chcesz. Zapamiętam. Trwożna walizka, dokumenty, woda, latarka. Dokładnie. I nic się nie martw. Już czuję się trochę lepiej. To najważniejsze. Chcesz jeszcze kawy? Tak, bardzo chętnie. Dziękuję. Włączę czajnik. Zaraz usiądziemy z kawą. Kawa to dobry pomysł. Dziękuję. Pamiętaj, najważniejsze to zachować spokój w każdej sytuacji. Spokój. Tak, trudne słowo, ale rozumiem. Dokładnie. Panika to zły doradca. Rozumiem. Dziękuję za spokój i za kawę. Naprawdę nie ma za co. Jesteśmy sąsiadkami. Dziękuję bardzo, Marta. Jesteś dobra koleżanka. Jesteś bardzo miła. Kawę zaraz podam. Dziękuję. Czekam. Wiesz, zawsze miło mieć kogoś blisko. Też tak myślę. To ważne. Masz wszystko zapisane w notatniku? Tak, wszystko zapisałam. Dziękuję. To dobrze. Możesz to sobie przejrzeć wieczorem. Tak, będę czytać. Dziękuję. Świetnie. Teraz odpocznijmy chwilę. Odpoczynek. Tak, dziękuję. Miłego dnia, Natalia. Wszystko będzie dobrze. Dziękuję, Marta. Do zobaczenia. Posłuchajmy jeszcze raz. Słownictwo alarmowe w Polsce. Co robić? Gdzie iść? Natalia,
Usiądź. Chciałabym ci wyjaśnić kilka ważnych rzeczy o bezpieczeństwie w Polsce. Bezpieczeństwo? Rozumiem. Słucham. Na początek najważniejsza jest torba awaryjna. Torba awaryjna? Co to? To tak zwana trwożna walizka. Miejsce, gdzie masz wszystko na wypadek sytuacji kryzysowej. Trwożna walizka. Rozumiem. Co powinno być w torbie awaryjnej? Podstawowe rzeczy. Dokumenty, woda, latarka. Tylko 3? Dokumenty, woda, latarka? Tak, to absolutne minimum. Warto też mieć apteczkę i zapas jedzenia. Dobrze, zapiszę to. Kolejna ważna sprawa to ukrycie, czyli schron. Schron? Gdzie jest najbliższy schron? W Polsce często wykorzystuje się piwnice w blokach jako schron. Jak znaleźć schron? Nie wiem, gdzie jest tutaj. Spokojnie, zaraz sprawdzimy to w internecie na mapie. Dziękuję. A co to ewakuacja? Ewakuacja to szybkie opuszczenie zagrożonego miejsca. Gdzie ewakuować się w razie zagrożenia? Zawsze słuchaj komunikatów władz. One powiedzą, gdzie jechać. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Musimy porozmawiać o czymś jeszcze. Alarm lotniczy. Alarm lotniczy? Co robić w razie alarmu? Najważniejsza zasada. Zejść do piwnicy. Zejść do piwnicy. A okna? Odejść od okien. To bardzo ważne. Nie wychodzić na zewnątrz? Tak, nie wychodzić na zewnątrz. Jak brzmi sygnał alarmu? To długi, ciągły dźwięk. Sygnał alarmu lotniczego słychać wszędzie. Długi, ciągły dźwięk. Rozumiem. A odwołanie alarmu to przerywany dźwięk. Przerywany dźwięk? To koniec? Tak, to znaczy, że jest bezpiecznie. A zagrożenie balistyczne? Rakieta manewrująca? W takich sytuacjach słuchaj komunikatów RCB. Słuchać komunikatów RCB? Co to? To oficjalne wiadomości na Twój telefon. Zainstaluj sobie aplikację Alert RCB. Aplikacja Alert RCB. Dobrze, zainstaluję teraz. Świetnie. Pamiętaj też o zagrożeniu dronami. Drony Szachid? Drony kamikadze? Tak, procedura jest taka sama. Szukaj schronienia. Natalia, wiem, że boisz się o mobilizację. Chcę cię uspokoić. Czy Polska ma pobór? Nie, nie ma obowiązkowego poboru. Polska ma armię zawodową. Armia zawodowa? Czyli nie ma mobilizacja? Mobilizacja dotyczy tylko żołnierzy zawodowych i rezerwistów. Ja nie jestem żołnierzem. Ja cywil. Właśnie, więc nie martw się tym. A odroczenie? Czy cudzoziemiec może dostać odroczenie? Odroczenie dotyczy służby wojskowej. Ciebie to nie dotyczy. Rozumiem. Dziękuję. Teraz lepiej. To ważne, żebyś wiedziała, jak wygląda przekraczanie granicy. Co potrzeba na granicy? Jakie dokumenty są potrzebne? Najważniejszy jest paszport lub dowód tożsamości. Paszport lub dowód tożsamości. Tylko tyle? Dla dzieci akt urodzenia. Warto mieć wszystko w jednym miejscu. Dobrze. Wszystko w torba? W trwożna walizka? Dokładnie tak. Trzymaj tam oryginały dokumentów. Dziękuję, Marta.
Ty bardzo mi pomagasz. Nie ma za co. Od tego są sąsiedzi. Chcesz, żebyśmy jeszcze raz powtórzyły te słowa? Tak, wolniej proszę. Dobrze. Trwożna walizka. Trwożna walizka. Torba awaryjna. Świetnie. Kolejne. Alarm lotniczy. Alarm lotniczy. Długi, ciągły dźwięk. Tak, bardzo dobrze. A co z odwołaniem? Przerywany dźwięk. To koniec alarmu. Dokładnie. Pamiętasz, gdzie iść? Zejść do piwnicy. Odejść od okien. Wspaniale! Bardzo szybko się uczysz. Chcę czuć się bezpiecznie tutaj. Rozumiem cię. Każdy by chciał. A jak polska armia? Nie ma pobór? Nie ma poboru. Armia jest w pełni zawodowa. Cudzoziemiec nie musi służyć? Nie, w ogóle. Dziękuję, Marta. Bardzo spokój teraz. Bardzo się cieszę, że mogłam pomóc. Jeszcze raz. Co to RCB? Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wysyłają SMS-y z ostrzeżeniami. SMS-y. Rozumiem. Muszę sprawdzić telefon. Sprawdź, czy masz włączone alerty w ustawieniach. Jak to zrobić? Pokażesz mi? Oczywiście. Daj telefon. Ustawię to w minutę. Dziękuję. Bardzo ważna aplikacja. Bardzo. Będziesz dostawać informacje o pogodzie i zagrożeniach. Polski jest trudny, ale uczę się. Mówisz coraz lepiej. Naprawdę. Dziękuję. Jesteś bardzo miła. Wracając do schronu. Masz już aplikację z mapą? Nie mam. Jaka aplikacja? Jest specjalna strona rządowa. Znajdę ci link. Dobrze. Dziękuję za wszystko. Pamiętaj, pytaj mnie o wszystko, kiedy tylko chcesz. Zapamiętam. Trwożna walizka, dokumenty, woda, latarka. Dokładnie. I nic się nie martw. Już czuję się trochę lepiej. To najważniejsze. Chcesz jeszcze kawy? Tak, bardzo chętnie. Dziękuję. Włączę czajnik. Zaraz usiądziemy z kawą. Kawa to dobry pomysł. Dziękuję. Pamiętaj, najważniejsze to zachować spokój w każdej sytuacji. Spokój. Tak, trudne słowo, ale rozumiem. Dokładnie. Panika to zły doradca. Rozumiem. Dziękuję za spokój i za kawę. Naprawdę nie ma za co. Jesteśmy sąsiadkami. Dziękuję bardzo, Marta. Jesteś dobra koleżanka. Jesteś bardzo miła. Kawę zaraz podam. Dziękuję. Czekam. Wiesz, zawsze miło mieć kogoś blisko. Też tak myślę. To ważne. Masz wszystko zapisane w notatniku? Tak, wszystko zapisałam. Dziękuję. To dobrze. Możesz to sobie przejrzeć wieczorem. Tak, będę czytać. Dziękuję. Świetnie. Teraz odpocznijmy chwilę. Odpoczynek. Tak, dziękuję. Miłego dnia, Natalia. Wszystko będzie dobrze. Dziękuję, Marta. Do zobaczenia.